Tak, dzisiejsze kazanie będzie takie może trochę nietypowe, inne przynajmniej niż zwykle, ale będziemy poruszali się po takim bardzo, bardzo fundamentalnym temacie. Ostatnio, kiedy miałem kazanie, mówiłem o naturze człowieka, o tym, jaka jest ta natura i jakie z tego wnioski płyną. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pochodzeniu człowieka. Skąd się człowiek wziął, co to znaczy. Będzie sporo ilustracji, ale to po to, żeby jakby pokazać kontekst, w którym Pismo przedstawia nam swoją perspektywę. Myślę, że bardzo ważną perspektywę, bez której tak naprawdę jesteśmy zagubieni totalnie, ale mam nadzieję, że to wyjdzie w trakcie. Jeżeli ktoś z was był na konferencji apologetycznej kiedyś w Wiśle, chyba rok temu, to spora część tego, co powiem dzisiaj, już tam mówiłem, więc być może coś się powtórzy. Zacznijmy od przeczytania biblijnego tekstu, który będzie dla nas czymś w rodzaju takiej gwiazdy polarnej, która kiedyś była używana po to, żeby wytyczyć kierunek. I tam znajdujemy takie słowo. To jest sam początek Biblii. I pierwsza księga, pierwszy rozdział i czytamy takie słowa. Potem rzekł Bóg, to jest już końcówka tego etapu stwarzania świata, rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Mamy więc taką bardzo jasną, nawet bym powiedział dość prostą w zrozumieniu perspektywę biblijną, w spojrzeniu na człowieka, kim jest człowiek. Człowiek nie jest częścią świata zwierząt, jest stwarzany oddzielnie, innego dnia zupełnie, jest stworzony na podobieństwo Boga. Bóg stwarza go jako mężczyznę i kobietę. Mamy tutaj ten binarny system, z którego niektórzy się śmieją, ale to jak przychodzi do boksu, to już potem przestają się śmiać. Kolejna sprawa, człowiek nie jest częścią świata materialnego i to widać dobrze w tym tekście, kiedy Pan Bóg zwraca się do stworzonego przez siebie człowieka i mówi, będziecie panowali nad tym światem. Czyli wy nie jesteście jego częścią na takiej zasadzie jak powiedzmy domino. Jesteś częścią świata materialnego, jak jedno domino się przewróci, to potrąca kolejne i kolejne i kolejne, tylko ty jesteś ponad tym i ty masz panować nad tym światem materialnym. Pamiętam, kiedyś byłem zaskoczony w jednej ze średnich szkół, tu byłem w Gdańsku, miałem tam jakieś zajęcia i jedna z dziewczyn powiedziała, że ona wierzy w determinizm. Czyli właśnie tą zasadę, że poprzednie wydarzenia są przyczyną kolejnych, a te kolejne jeszcze następnych i tak dalej. Trochę jak w dominie właśnie. To bardzo niszczy cały ten system myślenia o człowieku, ale o tym będziemy mówili trochę więcej później. Więc byłem po prostu zaskoczony, że ktoś w ogóle tak myśli, a jednak się okazuje, że są takie osoby. Więc ta perspektywa biblijna jest bardzo prosta. I właściwie tutaj niespecjalnie trzeba filozofować nad tym. Natomiast ona nabiera swojego blasku w momencie, kiedy przedstawimy kontekst, w jakim ona się pojawia. Mam na myśli kontekst XXI wieku. Tego wszystkiego, co dzisiaj mówimy na temat człowieka, ale też zmian cywilizacyjnych, jakie zachodzą w naszym świecie. I to też sprawia, że ludzie rzucają wyzwania chrześcijańskiemu czy biblijnemu światopoglądowi, czy poglądowi spojrzeniu na człowieka, jaki człowiek jest. Człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, a nie jest przypadkowym efektem ewolucji, która przez ileś tam miliardów lat gdzieś tam tworzyła cały ten świat. To, że ktoś atakuje chrześcijański pogląd, czy biblijny, bo judeo-chrześcijański, powinien powiedzieć w ten sposób, to ma swoje też plusy, bo zauważcie, że w momencie, kiedy jesteśmy atakowani, to musimy wrócić do początku i zadać sobie pytanie, zaraz, ale dlaczego ja w to wierzę? Jakie są dowody na to, że naprawdę tak jest? I w tym momencie, kiedy my jesteśmy atakowani, zaczynamy szukać, no i jeżeli to jest prawda, to w co wierzyliśmy, bo chrześcijanie w różne rzeczy wierzą i niektóre nie są ani prawdziwe, ani biblijne. No to jeżeli to jest prawda, to zawsze się potwierdza. I tutaj też chciałbym, żebyśmy zrobili taką analizę, ale taką dosyć prostą, żeby nie było za trudno. Spójrzmy na komputery. Wiemy wszyscy,
przyzwyczailiśmy się do tego, że to takie urządzenia, czy maszyny, które potrafią szybko liczyć, ale mamy również roboty, które też są swojego rodzaju komputerami, które potrafią wykonywać takie proste czynności, jak tam układanie sztyców, ale też na przykład obróbka metalu, albo nawet składanie samochodów, tak jak tutaj widać na tym filmiku. Ale ta sytuacja cały czas się zmienia. To znaczy roboty są udoskonalane, są też inne cele, dla których te roboty są wytwarzane, przy czym te roboty zaczynają zmieniać swój wygląd. Oczywiście nie robią tego same, to nie jest proces ewolucyjny, w wyniku której roboty przybrały inny kształt, tylko twórcy tych robotów zmieniają kształt tych robotów. Pamiętacie przynajmniej to starsze pokolenie, chociaż nie wiem, czy z tego młodszego, powiedzmy, jeżeli jesteś do 30, widziałeś ten film? Tak, niektórzy dobrze, czyli to jednak kultowy film. Gwiezdne Wojny, no to jest właśnie jeden z tych filmów, gdzie jako jeden z pierwszych gdzieś tam pojawiają się droidy, one się nazywają chyba, tak? Tak, ale to jest science fiction, nie? To były takie filmiki nakręcane dawno temu. Teraz to się zmienia i te roboty zaczynają pojawiać się w naszym życiu. Kilka dni temu byłem w jednym ze sklepów, już nie będę, żeby reklamy czy kryptoreklamy nie urządzać. Wchodzę do sklepu i wita mnie robot. Podjeżdża do mnie taki na kółeczkach, ma uśmiechniętą buzię, takie lampki mu się tam zapalają i mi oczywiście proponuje, że jakbym chciał kupić więcej, to na raty tu mi się opłaci. Nie, więc są wykorzystywane do takich celów. Ale te roboty stają się coraz bardziej podobne do ludzi. I oczywiście niektóre konstrukcje są takie, że bardzo łatwo wystarczy spojrzeć, od razu widzimy, kto jest człowiekiem, kto jest robotem, tutaj nie ma problemu. Ale to, że one zaczynają być coraz bardziej podobne do nas, są coraz bardziej mobilne, coraz bardziej precyzyjne w swoich ruchach, sprawia, że zaczynamy zadawać sobie poważne pytania. Z czym my tak naprawdę mamy do czynienia, ale nie tylko to. Coraz częściej roboty są w stanie odtwarzać już nie tylko ruchy kończyn, ale mimikę twarzy. Zobaczcie na te tutaj próby odtworzenia ruchów gałki ocznej czy policzków, szczęki, co sprawia, że ludzie, którzy mieli bezpośredni kontakt z takim robotem, mają naprawdę mieszane uczucia. I kiedy widzisz taką głowę przytwierdzoną do ściany, która jakoś się porusza albo nie daj Boże jeszcze gada, no to już w ogóle jest sytuacja bardzo, bardzo dziwna. W 2021 roku taka firma Engineered Arts, tak się nazywa, zaprezentowała oficjalnie robot o imieniu Amika. Amika ma prawie 2 metry, 187 centymetrów wzrostu, waży raptem 49 kg, no ale to jak się robi robota, to można tak. Głowa, twarz, ramiona są poruszane przez w sumie 52 silniki elektryczne, z których 1/3 porusza tylko mięśniami twarzy. I efekt jest niesamowity. W tym wypadku robot, nie wiem jak to powiedzieć, zostało stworzone w taki sposób, żeby jednak widać było, że to nie jest prawdziwy człowiek. Skóra jest, czy ten materiał imitujący skórę jest szary, nie ma włosów, po to, żeby nie przerażać osoby, z którą ta osoba, ten twór, czy ta Amika rozmawia. I Amika nie jest stworzona do pracy, tylko do interakcji z ludźmi. W tej interakcji posługuje się czatem GPT-4, więc niektórzy z was już wiecie, jak to działa i macie swoje doświadczenia. Więc nie ma zaprogramowanych odpowiedzi. Jest takie pytanie, to zawsze jest taka odpowiedź. Ona na bieżąco buduje zdania. Tak więc nawet to samo pytanie zadane w różnym czasie może spowodować zupełnie inną odpowiedź. I tu ciekawostka. Niektórzy szacują, że ChatGPT-4 ma, oczywiście to jest sztuczna inteligencja, bo to nie jest inteligencja tak naprawdę, więc nazywamy to sztuczną inteligencją. ChatGPT-4 mówi się, że ma ilość inteligencji na poziomie 155, więc to jest bardzo dużo. Podobno Einstein miał 160. I zobaczcie, jak wygląda rozmowa. Mam nadzieję, że dźwięk się uda puścić, chłopaki. The big question, Annika, is are you alive? Are you alive? That's a difficult question to answer.
Rozmowa trwała oczywiście dużo dłużej. Ja wyciąłem tylko kawałeczek, żeby dać wam próbkę, jak to wygląda. Kiedy dołożymy do tego głos i pojawi się ta mimika twarzy, ruch gałek ocznych, tak jakby ona się zastanawiała i szukała odpowiedzi, to naprawdę wrażenie może być dziwne. Ale to jeszcze nie koniec. Ta firma Engineered Axe obecnie pracuje nad nową linią robotów nazywanych Mesmer. I to są roboty o jeszcze bardziej zbliżone wyglądem do człowieka, zarówno mimika, gesty, jak i wygląd. I w ten sposób zaciera się granica między człowiekiem i robotem. Zobaczcie, to jest też robot. Tutaj to widać bardziej wyraźnie. I kontakt z czymś takim może być naprawdę robić wrażenie dziwne. To jest robot stworzony do tego, żeby dyrygować. Więc tutaj gesty i ruchy rąk muszą być bardzo płynne, jak najbardziej, żeby przypominały ruchy prawdziwego dyrygenta. Oczywiście to jeszcze nie jest doskonałe, ale cały czas nad tym się pracuje. To jest, Amiga była z 21 roku, czyli 3 lata już upłynęło od tamtego czasu. To jest pewnie troszeczkę później i cały czas prace są prowadzone. I tak wspomniałem, osoby, które miały kontakt z takimi robotami, mówią, że to doświadczenie jest naprawdę dezorientujące. Z kim ja tak naprawdę mam tu do czynienia? Co się dzieje? Mam wrażenie, że rozmawiam z osobą, ale wiem, że to nie jest osoba, to jest maszyna, to jest robot, to jest komputer ubrany w kształt, powiedzmy, człowieka. I te właśnie zmiany cywilizacyjne, to jest to właśnie, o czym chciałem powiedzieć, one sprawiają, że w naszych głowach, w naszych sercach pojawiają się bardzo poważne pytania, kim jest człowiek w takim razie? Kim ja jestem? Kim jest robot? Czy... No właśnie, to, że robot potrafi rzeczy, które ja potrafię, czy to czyni go człowiekiem? I oczywiście pójście w tym kierunku, chociażby samo wykorzystywanie czata GPT, powoduje całe mnóstwo jeszcze innych problemów. To są problemy natury prawnej, na przykład kwestia praw autorskich. Unia Europejska teraz próbuje to jakoś uregulować. Ale tak samo pytanie natury etycznej, czy na przykład jeżeli dziecko ma w szkole zadanie jakieś do zrobienia, powiedzmy z języka polskiego i tak kiedyś z matematyki używa się kalkulatorów, żeby rozwiązać zadanie, to ono będzie używało czata GPT, który ma też na telefonie na przykład, nie? Czy to jest moralne, czy to jest etyczne. Oczywiście w szkole podstawowej, to już z Wiolą kiedyś rozmawialiśmy o tym, to dość łatwo jest zobaczyć, że to dziecko tego nie napisało, nie? Ale potem mamy szkołę średnią, studia, i tu już ta granica może się zacierać bardziej, może być to trudniejsze do oceny. Chociaż może są jakieś sposoby jakiegoś zapanowania nad tym. Jeżeli ktoś pisze jakąś pracę z pomocą czata GPT, czy to jest plagiat? Jest tu jakieś pytanie natury moralnej się pojawia, ale i to jest dla nas chyba najważniejsze teraz, to są pytania natury teologicznej. Czyli z czym my tak naprawdę mamy do czynienia, jeżeli to coś, z czym rozmawiam, potrafi nie tylko liczyć, pisać, mówić, coś robić, ale też prowadzić sensowną rozmowę, to czy to znaczy, że to już jest człowiekiem? Jeżeli jeszcze nie, to za jakiś czas, czy będzie człowiekiem? I odwrotnie, w drugą stronę. Jeżeli ja potrafię robić to, co robot, no bo on się nauczył, powiedzmy, tak naprawdę ode mnie tego, potrafię liczyć, pisać, mówić, czy to klasyfikuje mnie do tej samej grupy jak roboty? Kim jestem? Kim jest człowiek? Czy jesteśmy robotami, tylko dużo, dużo bardziej skomplikowanymi? I to są bardzo poważne pytania, na które musimy odpowiedzieć. Jeżeli nie znajdziemy na to odpowiedzi, no to będzie poważny problem. Dam przykład tutaj jednego człowieka, nazywa się Yuval Noah Harari. Historyk żydowskiego pochodzenia, napisał taką książkę Krótka historia jutra. Ona chyba po polsku jest, pamiętam, że parę rozdziałów przeczytałem tej książki. W bardzo taki obrazowy i sugestywny sposób przedstawia, czy pokazuje człowieka jako maszynę.
która działa w sposób niezwykle skomplikowany, ale jest maszyną. I to powoduje kolejne pytania, czym jest życie człowieka. Czy życie człowieka to jest wtedy, kiedy maszyna sprawnie działa i ma stałe źródło zasilania? Czy jest tylko czynnością techniczną? Przeczytajmy cytat z tej książki. On mówi tak. Ludzie zawsze umierają z powodu jakiejś technicznej usterki. A każdy problem techniczny ma techniczne rozwiązanie. Nie musimy czekać na powtórne przyjście Chrystusa, by przezwyciężyć śmierć. Może to zrobić paru geeków w laboratorium. O ile tradycyjnie śmierć była specjalnością kapłanów i teologów, o tyle teraz pałeczkę przejmują inżynierowie. Zobaczcie, jego spojrzenie na człowieka jest takie bardzo, bardzo materialne. Patrzy na człowieka jak na robota, bardzo skomplikowanego robota i póki podzespoły wszystkie działają i ma źródło zasilania, to żyje. I tu się pojawia pytanie, czy to oznacza, że może żyć wiecznie? No bo jak się coś popsuje, to wymienimy jeden podzespół i robot będzie działał dalej. Przynajmniej z robotami tak jest. Jak nawali jakiś inny zespół, to znowu podzespół, to znowu go wymienimy, robot będzie dalej pracował. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć człowieka żyjącego wiecznie? No właśnie, to są poważne problemy. Jego argumentacja jest dosyć prosta. On mówi, no spójrz na 100-200 lat wstecz. Średnia życia wynosiła połowę tego, co dzisiaj. Więc skoro udało nam się podwoić średnią życia przez ostatnie nam 150-200 lat, to kto wie, czy za następne 150-200 lat nie uda nam się znowu podwoić, a może jeszcze bardziej wydłużyć życie człowieka, aż w pewnym momencie będzie żył wiecznie. I to jest taka mechaniczna wizja nieśmiertelności, która właśnie zmusza nas do odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest życie? Czy życie to tylko funkcjonujący mechanizm, czy coś więcej? Czy człowiek jest tylko tym mechanizmem, czy jest jednak czymś więcej? To z kolei prowadzi do kolejnych już teraz i takich teologicznych, i też etycznych pytań. Czy odłączenie robota, jeżeli uznamy, że funkcjonowanie robota, tak jak widzieliście Amikę, która rozmawia z tobą prawie jak człowiek, odłączenie jej od źródła zasilania, czy jest tym samym, co odłączenie człowieka od źródła zasilania? W szpitalu na przykład ktoś jest podłączony do aparatury i rozłączamy człowieka, a tu rozłączamy człowieka. Czy to jest to samo, czy to nie, jednak nie jest to samo? Czy to jest moralne, czy nie? A może, no właśnie, wyłączenie robota jest czymś niemoralnym, bo zabieramy mu życie. Albo w drugą stronę właśnie, odłączenie człowieka jest niczym niemoralnym, bo jest tak samo jak wyłączenie komputera. Jeżeli sprowadzimy człowieka do poziomu czysto materialnego, czyli zignorujemy te teksty biblijne, które czytaliśmy na początku, to wtedy mamy bardzo poważny problem. Nie potrafimy odróżnić życia człowieka od życia robota. Jedno jest bardziej skomplikowane od drugiego, ale czy to oznacza, że jedno życie jest mniej warte od drugiego? Jeżeli człowiek jest tylko mechanizmem, niczym więcej, to mamy szalony problem. I jak odróżnić to życie? Co więcej, prace nad robotami trwają dalej. Zobaczcie, tu jest robot Atlas z Boston Dynamics. To jest firma, która dla wojska produkuje roboty. Być może, że widzieliście takie roboty, które wyglądają jak na przykład koń, tylko bez głowy najczęściej, do transportowania materiałów wojskowych. Tutaj ten człowiek, który jest u góry, to oczywiście jest pracownik naukowy, dał polecenie robotowi, żeby mu podał torbę, którą zostawił na ziemi. No więc robot to zrobił, a przy okazji jeszcze się wygłupia, skacze sobie tutaj po deskach i teraz zrobi coś jeszcze więcej. Salto. Zobaczcie, zachowuje się prawie jak człowiek i jeszcze ma satysfakcję z tego, nie? Przynajmniej tak wygląda, jakby miał satysfakcję. Czy życie człowieka i robota można zrównać? Jeżeli tak, to do jakiego stopnia? Czy jest w ogóle jakaś granica? A może pewnego dnia będzie tak, że właściwie na Ziemi będą tylko te humanoidalne roboty
I życie na Ziemi wtedy i dzisiaj nie będzie się niczym różniło. No może będzie większy porządek, bo roboty będą postępowały według ustalonych algorytmów. Czy pewnego dnia roboty będą w stanie się zakochiwać? Albo podziwiać zachód słońca? Kto oglądał Wall-E, ten film? No, tam pokazują, że można. Nie? Robot może się zakochać, może podziwiać zachód słońca. Sprowadzenie człowieka do mechaniki, do powiedzenia, że człowiek jest tylko mieszaniną masy, energii i przypadku, niesie ze sobą bardzo daleko idące konsekwencje. I zobaczcie, jak inny to jest obraz, zaraz o tych konsekwencjach powiem, jak daleki od tego jest ten obraz człowieka jako takiej maszyny. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem niebios, bydłem, całą ziemią, od wszelkim płazem. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Zupełnie dwie różne historie. W jednej jesteśmy produktem inteligentnej osoby, która działa i stwarza człowieka na swoje podobieństwo. W drugiej jesteśmy dziełem przypadku. I teraz jedna z konkluzji, którą myślę, że powinniśmy tutaj wyciągnąć, bardzo ważna. Jeżeli stworzenie robotów, i to nie tylko tych humanoidalnych, ale w ogóle robotów, wymaga pracy całego zespołu naukowców, którzy wkładają ogromny wysiłek intelektualny, żeby stworzyć takie robota, który potrafi na przykład ułożyć sztućce na stole według podanego wzoru, to co powiedzieć o człowieku, który jest o niebo bardziej skomplikowaną maszyną, już sprowadzając go tylko do poziomu maszyny. Ale on nie tylko potrafi wykonywać pewne mechaniczne czynności. Człowiek jest w stanie kochać, jest w stanie zachwycać się pięknem, jest kreatywny, potrafi marzyć. Więc jeżeli do stworzenia robotów potrzebna jest jakaś inteligentna istota, która je skonstruuje, zaplanuje i skonstruuje, to co jest potrzebne do stworzenia człowieka? Nieskończenie większa inteligencja, nieskończenie większa osoba niż człowiek, który tworzy roboty. Jeżeli stworzenie robota nie mogło się wydarzyć bez pracy inteligentnej osoby czy osób, to co mamy powiedzieć o stworzeniu człowieka, czy o pochodzeniu człowieka? To jest ewidentny dowód na istnienia superinteligentnej osoby, która stoi za naszym istnieniem. I w ten sposób powiedziałbym nawet tak, że istnienie robotów, tak jak na roboty dzisiaj patrzymy, jest bardzo silną przesłanką, a nawet bym powiedział dowodem na to, że za naszym istnieniem stoi Bóg. Bóg jako osoba super nieskończenie inteligentna, która mogła powołać do istnienia takiej istoty jak my. I zobaczmy, że w momencie, kiedy założymy, że człowiek powstał przez przypadek, to nie ma czegoś takiego jak wartość, godność robota, ale jeżeli człowiek został stworzony przez istotę inteligentną, przez Boga, który jest stwórcą całego tego świata i stworzył go na swoje podobieństwo, to człowiek, każdy człowiek ma wrodzoną godność, wrodzoną wartość, niezależnie od rasy, niezależnie od ilości pieniędzy, niezależnie od jego wyglądu. I to dotyczy tak samo ciebie. Jeżeli należysz do tych osób, które ciągle mają jakieś wątpliwości pod swoim adresem, to pomyśl w taki sposób: jestem stworzony na obraz nieskończenie mądrego i dobrego Boga, który powołał mnie do istnienia nie na skutek przypadku, nie na skutek pomyłki, ale jako swoje celowe działanie. To jest prawda o każdym z nas. Nie jesteś niechcianym dzieckiem, zostałeś powołany do istnienia przez nieskończenie mądrego i dobrego Boga, który chce, by relacja między tobą i nim była relacją na zasadzie kochającego ojca i posłusznego dziecka.
Ten obraz człowieka, który jest nam dzisiaj serwowany, człowieka, który powstał w wyniku przypadkowych zmian ewolucyjnych, jest koszmarny w swoich konsekwencjach. Posłużę się tutaj znowu cytatem jednego człowieka, Thomas Ligotti, to jest taki amerykański pisarz, bardzo płodnie nagradzany, że tak powiem. Kiedy pisze o człowieku, mówi tak: natura wykrztusiła cię jak kawałek flegmy ze swoich przeogromnych płuc. Nie wiem, kto zrobił ten rysunek, to jest akurat jego twarz, ale to taka ilustracja tego cytatu gdzieś tam w internecie się pojawiła. Natura wykrztusiła cię jak kawałek flegmy ze swoich przeogromnych płuc. No to nie jest sposób mówienia o człowieku, który by podkreślał jego godność i wartość. Absolutnie, zupełnie. Można to powiedzieć jeszcze inaczej. Zobaczcie, jeżeli spojrzymy na kosmos, na Ziemię, człowieka i uznamy, że wszystko powstało przez przypadek, że tutaj nic nie ma żadnego celu, ani sensu, nie ma żadnej wartości i naszym przeznaczeniem jest tylko powrót do kosmicznego pyłu, bo za ileś lat cały ten kosmos, wszystko osiągnie temperaturę zera bezwzględnego. Wszystko zgaśnie. W pewnym momencie zgaśnie nie tylko Słońce, ale wszystkie inne gwiazdy. Zrobi się ciemno, cicho i zimno i nie będzie pamięci o tym, co było. Sprawiedliwości nigdy nie stanie się zadość, ale nikt nie będzie o tym wiedział, bo nikogo już dawno nie będzie. I to jest wizja świata, którą proponują nam ateiści, którzy mówią, powstaliśmy w wyniku ewolucji przez przypadek, to wszystko jest po prostu zbiegiem okoliczności. Po prostu tak było. Powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo smutna opowieść o człowieku. Ale opowieść prowadząca do życia, które jest nie do życia, jest nie do zniesienia. Życie w takim świecie, które nie ma sensu, nie ma znaczenia, nie ma żadnej wartości, a człowiek nie ma żadnej godności. Co więcej, nie ma nadziei, żeby kiedykolwiek to się miało zmienić. I wspomnę tylko o dwóch skutkach takiego światopoglądu. Pierwszy to jest wątpliwość, o której pisał sam Karol Darwin. Zobaczcie, to jest fragment listu z 1981 roku. On korespondował z takim człowiekiem Williamem Grahamem, który był filozofem i matematykiem, który kwestionował naukowość odkryć czy poglądów Darwina. I w pewnym momencie Darwin w tej korespondencji mówi do niego tak, i to był rok przed śmiercią Darwina, więc już daleko, daleko po tym, kiedy on ogłosił tą całą teorię, mówi, mam potworne wątpliwości, czy przekonania ludzkiego umysłu, który wyewoluował z umysłu niższych zwierząt, mają jakąkolwiek wartość, albo czy w ogóle są godne zaufania. Zobaczcie, że on dostrzega to, że jeżeli nasze powstanie, tak jak wyglądamy dzisiaj, przez ileś tam milionów, czy nie wiem, czy to w miliardach się liczy, przez ileś milionów lat przypadkowych zmian doprowadziło do tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to na czym możemy budować zaufanie do naszych własnych myśli? Nasz umysł nigdy nie został zaprojektowany w celu myślenia. On powstał przez przypadek. Więc dlaczego nasze myśli miałyby mieć jakikolwiek sens, skoro są przypadkowe? I to są już wątpliwości samego Darwina, ale on nie był jedynym. To jest John Haldane, człowiek, który jest twórcą genetyki populacyjnej i on wyraża podobne wątpliwości. Mówi tak, jeżeli myśli pojawiające się w moim umyśle są tylko ruchem atomów w moim mózgu, mechanizmem mającym swoje źródło w bezrozumnym i niesterowanym procesie, dlaczego miałbym wierzyć temu, co mi podpowiada jego mózg? Włącznie z tym, że to tylko ruch atomów. Czyli mówi, jeżeli ja powstałem w wyniku przypadkowych zmian, a moje myśli to jest tylko ruch atomów, to wszystko, co mi przychodzi do głowy, jest niewiarygodne, niepewne. Nawet moje wątpliwości są niepewne. Faktycznie jest tak, że jeżeli przyjmiemy takie założenie, to podcinamy gałąź, na której siedzimy. Nie jesteśmy w stanie o niczym mówić, że tak jest na pewno. Jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy w oparciu o to założenie, że powstaliśmy w wyniku przypadkowych zmian, próbujemy budować jakiś system etyczny, czyli zasady moralne postępowania. W jaki sposób powinniśmy na to patrzeć? Zobaczcie, kiedy patrzymy na świat, widzimy piękne zachody słońca,
Widzimy jakieś piękne kwiaty, ale widzimy też zwierzęta, które się zagryzają nawzajem. I to jest świat, który znamy z obserwacji. Świat nie człowieka, ale świat, w którym człowiek żyje. Nie? I obserwujemy te zwierzęta zagryzające się, no i wiemy, jak to działa. W pierwszej kolejności padają czy zagryzane są te, które są najsłabsze, po to, żeby te najsilniejsze mogły funkcjonować, mogły żyć. Przeżywają najzdrowsze, najsilniejsze i one wydają potomstwo. I teraz pomyślcie, jaki jest z tego wniosek. Jeżeli to jest ok, jeżeli na tej zasadzie przypadkowego powstania człowieka chcemy zbudować system etyczny, to ten system etyczny będzie mówił tak, że dobre jest to, co sprawia, że silniejsi przeżywają, a słabsi umierają. Czyli w momencie, kiedy wielka Rosja napada na małą Ukrainę, to jest ok, bo silniejszy musi wygrać, silniejszy może przeżyć. Jeżeli Niemcy hitlerowskie najeżdżają na Europę i pokonują ją i idą jak walec przez Europę, to jest ok, bo silniejszy musi zwyciężać. No nie. I wszyscy się zgadzamy co do tego. Nawet ci, którzy są zwolennikami ewolucji, mówią hola, hola, to za daleko poszliśmy w tych wnioskach. Ale to są konsekwentne wnioski wyciągane z przyjęcia pewnego założenia. Jeżeli mamy budować naszą moralność w oparciu o to, co widzimy w świecie, no to tak właśnie ta moralność powinna wyglądać. Musimy robić wszystko, żeby nasze dzieci były silne, nie dały się zjeść, tylko zjadały innych. Przenośnie mówiąc oczywiście, nie? Zobaczcie też, że kiedy patrzymy na lwa zagryzającego antylopę, no to nie widać, żeby on miał jakieś wyrzuty sumienia z tego powodu, że ją zjadł, że jej podgryzł gardło, nie? On po prostu zjada kolację, czy tam obiad, nie wiem co to było. No bo trzeba coś jeść, żeby żyć, nie? I jakby zero skrupułów. Ale jeżeli spróbujemy ten system przenieść na życie człowieka, życie stanie się nie do zniesienia. Ale jeżeli mamy być konsekwentni, to tak właśnie to powinno wyglądać. Na szczęście większość humanistów, ludzi, którzy najczęściej wierzą w to, że powstaliśmy w wyniku ewolucyjnych zmian, na szczęście opowiada się za nauką, za rozumem, za potrzebą pracy dla dobra ludzkości, za prawem do wolności, za równością wszystkich ludzi. Problem tylko polega na tym, że to nijak nie wynika z tego systemu, który oni uznają. On wynika z chrześcijańskiego światopoglądu. Tu dam jeden przykład tylko z gazety, gdzie ktoś przedstawia swoje poglądy. Jakaś tam dyskusja była, ja przetłumaczyłem to na język polski i ktoś próbuje uświadomić innego adwersarza, z którym dyskutuje w tych komentarzach, mówi do niego tak. Kiedy kosmiczny teleskop Hubble'a wskazał na czarny punkt na niebie o wielkości kilku milimetrów, to był 95 rok, więc to już jest 30 lat temu mniej więcej. W przeciągu 10 dni odnalazł tam 10 000 galaktyk, liczących ponad 13 miliardów lat z miliardami gwiazd i miliardami planet. No to jak ważne jest twoje życie? O ilu osobach spośród bilionów chodzących kiedykolwiek po ziemi jesteś w stanie coś powiedzieć? Myślisz, że twoje życie ktoś zapamięta? Nie jesteś unikatowym płatkiem śniegu, nie jesteś wyjątkowy. Jesteś jednym z wielu kawałków materii rozkładających się na kompostowniku tego świata. Nic z tego, kim jesteś i co zrobisz w tym krótkim czasie, kiedy tu jesteś, nie będzie miało znaczenia. Nieuznawanie tego jest zwykłą próżnością. I teraz dochodzi jego ciekawa konkluzja. Ja ją wytłuściłem tutaj, żeby ją podkreślić. On mówi tak, dlatego należy celebrować każdą chwilę, podziwiać Jego cuda i kochać z pełnym oddaniem. Albo całym sobą, można by to przetłumaczyć. I zobaczcie, jak bardzo niekonsekwentny jest ten autor. Najpierw pokazuje nam taką bezkompromisową wizję świata materialistycznego, w którym nic nie ma znaczenia, nic nie ma sensu, nikt o niczym pewnego dnia nie będzie pamiętał, a potem mówi, życie jest okrutne, dlatego my musimy być mili. No tylko, że to nie wynika z tego. Jeżeli rzeczywiście życie jest okrutne i zwyciężają tylko silniejsi, to naturalny wniosek jest z tego taki, że dlatego my musimy być jeszcze silniejsi, żeby nie dopuścić do tego, żeby nas zjedzono, tylko żeby zjadać innych. No ale tak właśnie działa współczesny człowiek. Jego zdolność myślenia zaczyna podupadać.
I to jest dokładnie tak, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że ludzie, którzy odsuwają się od Boga, ich myśli i ich życie pogrążają się w coraz większej bezbożności i głupocie. Taka jest perspektywa biblijna, spojrzenie na to. On mówi tutaj, jeszcze raz podkreślę, jesteśmy jednym z wielu kawałków materii rozkładającej się na kompostowniku tego świata i niczym więcej. I gdybyśmy mieli żyć konsekwentnie w oparciu o ten światopogląd, życie byłoby nie do zniesienia. Biblijna perspektywa, zobaczcie, ten fragment, który czytaliśmy na początku, on podnosi człowieka, ojejku, pod samo niebo. Mówi, zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Nie jesteś dziełem przypadku. Twoje życie ma sens. Twoje życie ma wartość. Bóg patrzy na ciebie jak kochający ojciec na swoje dziecko. I kiedy przedstawimy, zobaczcie ten kontekst, to dopiero wtedy ta prawda biblijna rozkwita i zaczyna leśnieć jak gwiazda na niebie. Leśnieć jak gwiazda na niebie. W skrócie spróbuję wam opisać, jakby przelecimy teraz w kilkunastu króciutkich punktach całą Biblię. Spójrzcie, jaką perspektywę Biblia nam daje w spojrzeniu na człowieka, a szczególnie w stosunku Boga do swojego stworzenia, do człowieka. Po pierwsze, nie jesteś dziełem przypadku, już o tym mówiliśmy. Zostaliśmy powołani do istnienia, ponieważ taki był plan Boga. Po drugie, nasze istnienie nie jest skutkiem walki albo wojny bogów, tak w starożytnych mitach gdzieś to było przedstawiane. Jest raczej podobne do owocu pracy artysty. Było to dzieło, o którym kiedy skończył, powiedział, to jest dobre, a nawet to jest bardzo dobre. Po trzecie, człowiek zostaje stworzony nie jako niewolnik, który ma pracować na rzecz bogów, zostaje stworzony jako mężczyzna i kobieta na obraz trójjedynego Boga. Co oznacza, że człowiek ma wrodzoną godność i wartość, którą posiada niezależnie od koloru skóry, posiadanego majątku, statusu społecznego. Po czwarte, Bóg przygotował dla człowieka ogród Eden, w którym posadził drzewo życia zapewniające mu wieczne życie. Po piąte, Bóg nadał człowiekowi prawo moralne, określające granice, w których może poruszać się bezpiecznie. Po szóste, Bóg nadaje człowiekowi prawo i przywilej panowania nad światem materialnym i światem zwierząt, co pokazuje, że on jest ponad tym światem. Człowiek w swoich wyborach jest wolny. Jego życie nie jest zdeterminowane ani przez świat materialny, ani przez warunki społeczne. Nie jest małym trybikiem w wielkiej machinie świata. Oczywiście jest niewolnikiem grzechu, jak Biblia to poświadcza, ale nawet wtedy to są jego wybory, a nie determinizm nakazujący mu takie postępowanie. Po siódme, Bóg nie tylko stwarza, ale i podtrzymuje wszystko przy istnieniu słowem swojej mocy. List do Hebrajczyków o tym mówi, zapewniając człowiekowi i zwierzętom to, czego potrzebują do życia i rozmnażania się. Po ósme, Bóg czyni człowieka wrażliwym na piękno. Obdarowuje go zdolnościami do nazywania czy kategoryzowania tego, co widzi, wytwarzania narzędzi, jak i uprawiania sztuki. Dziewiąte, wiedząc jeszcze przed stworzeniem człowieka, że zbuntuje się on przeciwko Bogu, Bóg przygotowuje plan ratowania człowieka, zgodnie z którym Boży jednorodzony Syn narodzi się w ludzkiej postaci i umrze, biorąc na siebie odpowiedzialność za bunt człowieka, aby w ten sposób go ratować. 10. Bóg uniża się i w Jezusie staje się śmiertelnym człowiekiem. 11. Bóg, będąc człowiekiem, staje się nadzieją dla odrzuconych, lekarzem chorych i cierpiących, pocieszycielem płaczących, a gdy przychodzą do Niego dzieci, bierze je w ramiona. Zobaczcie, taki jest Bóg, który nam się objawia w Chrystusie. 12. Ostatecznie pozwala, żeby Go poniżono i zabito. Mowa oczywiście o Jezusie. Robi to jako król, który oddaje swoje życie, by ratować swój lud. 13. Przez swoją zastępczą śmierć, a potem zmartwychwstanie, Jezus pokonuje śmierć i dokonuje naszego pojednania z Bogiem.
14. Pojednanie z Bogiem sprawia, że możemy zwracać się do Niego jak do Ojca, a On wysłuchuje naszych modlitw. 15. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie przygotowuje dla nas nowy Eden, ogród Eden. Tym razem miasto ogród, nazywane też Nowym Jeruzalem, w którym nie będzie łez, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, grzechu, strachu, zła, śmierci. I 16. A ci, którzy będą mieszkańcami tego Nowego Jeruzalem, otrzymają nowe ciała, takie jak Adam i Ewa na początku. I wielu ludzi dzisiaj słucha tego i mówi, no ale to bajki są takie, wiesz, dla słabych ludzi, którzy potrzebują jakiejś tam pomocy. Ale to wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjmiesz. A te założenia wstępne, które przyjmujesz, nie są założeniami, które są udowadnialne. Przyjmujesz je przez wiarę. Możesz przyjąć to, co Biblia mówi o człowieku, jego spojrzenie, to spojrzenie, jakie tutaj widzimy. Możesz też uwierzyć w to, że wszystko, co istnieje, to tylko materia, wszystko, co się dzieje, to przypadek. To, co się dzieje, nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej wartości moralnej. Ludzkość nie ma żadnego celu. Kiedy umrzemy, nikt o niczym nie będzie pamiętał, bo nikogo już nie będzie. Ale kiedy patrzymy w głąb swojego serca, to widzimy, że to nieprawda. Widzimy, że tak nie jest. Świat taki nie jest. Świat, w którym żyjemy, jest zupełnie inny. Zobaczcie, najbardziej tęsknimy za tym, co niematerialne. Nawet jeżeli tęsknisz, żeby mieć, nie wiem, jakiś gadżet, niech to będzie nawet mieszkanie, niech to będzie samochód, niech to będzie coś super drogiego, to kiedy to już masz, to zadajesz sobie pytanie, i co dalej? Szukam czegoś większego, czegoś niematerialnego. Chcemy, by nasze życie miało sens. Marzymy o świecie, w którym niesprawiedliwość zostanie pokonana. Pragniemy kochać i być kochani. Chcemy zobaczyć, jak dobro i prawda triumfują. Ale skąd w nas takie myśli? Materia tak nie myśli. Materia w ogóle nie myśli. Materia po prostu jest i to wszystko. Ale prawda jest taka, że my nie jesteśmy materialni. My oczywiście żyjemy w ciele, ale my to coś daleko więcej. Zawsze czasami się mówi tak, no powiedzmy może na pogrzebach już rzadko, ale czasami policja, jest jakieś tam zdarzenie kryminalne, ktoś kogoś zabił, policja znajduje go i mówi, to jego zwłoki. Tej osoby, której szukaliśmy, to jego zwłoki. To jego zwłoki. A gdzie on? Gdzie jest on? Nawet w naszym języku zauważamy, że człowiek to coś więcej niż materia. My nie jesteśmy materialni tylko. Marzymy, pragniemy, kochamy, odróżniamy dobro od zła, buntujemy, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, ponieważ nie jesteśmy materialni. Ponieważ jesteśmy czymś daleko więcej. I mówienie o tym, że jesteśmy tylko materią, istnieje tylko świat materialny, jest niespójne wewnętrznie i niezgodne z naszymi doświadczeniami. A ta opowieść biblijna, od której zaczęliśmy, jest dużo piękniejsza. Szczególnie jak popatrzymy na całość, którą teraz spróbowałem tak szybko przedstawić. Co więcej, chrześcijaństwo zasadza się na historycznych faktach, a w szczególności prawdzie o narodzinach Syna Bożego, na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jezusa, który jest Synem Bożym. I to jest zupełnie inna opowieść. Zupełnie inna niż to, co opowiadają filozofowie i zupełnie inna niż to, co opowiadają nam ludzie religijni. Znowu użyję cytatu, którego już kiedyś używałem w zborze, ale myślę, że on po prostu jest świetnie sformułowany. Keller w którymś momencie mówi tak, prorocy przychodzili, żeby powiedzieć, jak znaleźć Boga. Jezus przyszedł i powiedział, jestem Bogiem, przyszedłem znaleźć Ciebie. To jest właśnie ta biblijna, ta ewangeliczna opowieść. Ta historia, za którą tęsknimy. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na dzieci. Jedna z zabaw, którą dzieci uwielbiają, jest zabawa w chowanego. Kiedy chowają się i potem tata albo mama musi ich znaleźć. Dlaczego? Bo my chcemy, żeby nas znaleziono. My chcemy, żeby w którymś momencie Bóg przyszedł i nas znalazł i powiedział, mam Cię, jesteś mój, należysz do mnie.
i teraz już na zawsze będziemy razem. I w Chrystusie to zrobił. W Chrystusie to zrobił. Na tym właśnie polega dobra nowina. Zobaczcie, Jezus nie przychodzi po to, żeby powiedzieć ci, co masz zrobić, bo inaczej nie będziesz zbawiony. On przychodzi, żeby zrobić to, czego ty nie byłeś w stanie zrobić. Żeby uczynić cię częścią Jego rodziny. I to jest ta dobra nowina, na której, zobaczcie, jeżeli zaczynamy budować swoje życie, jestem ukochanym dzieckiem nieskończenie dobrego i mądrego Boga. I buduję na tym swoje życie. Przekonanie o tym, kim jestem. Chcę wypełniać Jego wolę, ale nie dlatego, że się Go boję, że mnie wyrzuci z domu, ale dlatego, że Go kocham, ponieważ On ukochał mnie pierwszy. Budowanie życia na takim fundamencie jest daleko, daleko solidniejsze niż budowanie na życiu, na takim przekonaniu, że powstałeś przez przypadek, nic nie ma sensu, sprawiedliwości nigdy nie stanie się zadość, bo to wszystko jest bez celu. Więc zapraszam cię do tego, żebyś, jeżeli nie jesteś jeszcze takim chrześcijaninem, który w sposób świadomy buduje swoje wewnętrzne życie, żebyś przyjął taką strategię, że biorę do ręki Nowy Testament. Niektórzy z was dostaliście dzisiaj ten Nowy Testament z naszym logo na okładce, więc można to wykorzystać. Spróbujcie wykorzystać go w taki sposób, żeby codziennie czytać po kawałku, zadając sobie pytanie, jaki jest ten Bóg, który stworzył ten świat? Jaki jest ten Bóg, którego chciałbym poznać? Odkryjecie rzeczy, które was zaskoczą. Na przestrzeni historii ludzi, którzy odkrywali Boga na nowo w taki sposób, właśnie zaglądając do Pisma Świętego, do Biblii, do Nowego Testamentu. Jest całe mnóstwo. Mam nadzieję, że będziesz jednym z nich.